Witajcie kolejnego dnia z Sofii i od rana dobra informacja. Dobra informacja z moją walizką. Zadzwonili do mnie, że moja walizka przyjedzie. Podałem im adres, bo wcześniej wpisałem inny hostel, ale jak wiecie, nie było miejsca w tamtym hostelu jak dojechałem, więc ja zmieniłem adres, podałem im i będą do mnie dzwonić pół godziny przed tym, jak przyjadą, więc ja idę szybko złapać coś do jedzenia i wracam do apartamentu. Ale coś mi kolano siadło, lewe, bo zawsze mam z lewym problemy. W tym tygodniu zrobiłem 95 kilometrów i może trochę przeciążyłem te moje kolano. Tylko wczoraj zrobiłem też ponad 22 kilometry, także sporo. Wcześniej tyle nie łaziłem. Mam nadzieję, że to coś niepoważniejszego i po prostu przejdzie. Sprawdziłem też sobie takie liczby podstawowe dzisiaj na temat Bułgarii i Polski. I Polska jest niespełna 3 razy większa od Bułgarii, ale za to mieszkańców mamy prawie 6 razy więcej niż Bułgarzy. Tak żebyście to zrozumieli, no to jakby każdy mężczyzna z Polski przyjechał do Bułgarii, to w Bułgarii na 6 Polaków czekałaby tylko jedna Bułgarka. Padło na kebaba. Frytki, sos, mój kebab już gotowy. 4 euro, czyli powiedzmy jakieś 20 zeta. Dobrze skomponowany kebab, czuć wszystkie smaki. Te frytki też są fajnie wyczuwalne. Czuć też jak mięso chrupie pod zębami. To mi się podoba też w Bułgarii. Zobaczcie, pani sprzedaje swoje produkty na takim wózeczku. Tutaj kolejne stoisko, pani coś sprzedaje. O, uśmiecha się. Tutaj to pietruszka? Pietruszka chyba. To jeszcze zeszłoroczna. A kawałek dalej kolega sprzedaje. Wcześniej podpytałem za 3 jurki taką buteleczkę. Powoli wracam do pokoju i będę czekał na telefon od kuriera. Tutaj też widać, że ktoś sobie przy chodniku sprzedaje, taki pchlitarg trochę. To też nie jedna osoba. Tam kilka osób siedzi. O, tutaj jakieś stare wiertary, stare telefony. Idę, a patrzę, mój plecak otwarty z tyłu. Czyżby ktoś mi plecak otworzył, widzicie? Ale numer, patrzcie, no sam na pewno by się tak nie otworzył. A wczoraj jeszcze mówiłem, że telefony noszą i jest bezpiecznie. Na szczęście swój stary telefon miałem w drugiej kieszonce i tam nie otworzyli. Że mi nikt nawet nie powiedział z tym plecakiem, że on jest otwarty, bo dopiero pod samym hotelem to zauważyłem, jak szedłem blisko jakichś szyb i dopiero mi się zaczęło odbijać, że on tak lata. Może ludzie się bali, a przecież i nawet w sklepie byłem jeszcze po wodę w Lidlu. I w sklepie też mnie nikt nie zaczepił, bo go nie ściągałem, w sumie ściągnąłem go tylko jak jadłem, a później całą drogę jak szedłem, no to szedłem. Może ludzie się bali, że jak mnie zaczepią i powiedzą mi, to że będzie na nich, że coś ukradli. Chwilę temu zadzwonił do mnie kurier, powiedział, że za 5 minut będzie tutaj pod moim apartamentem i przywiezie moją walizkę. Trochę im to zeszło, mieli być o godzinie 13, jest 16:30. Wygląda na to, że to będzie kolega od mojej walichy. Podpisałem papiery, moja walizka jest, sprawdziłem w środku, wszystko się zgadza. Wychodzę po jakąś kolację, jeszcze piękny zachód słońca przede mną. Jeszcze kawałek zdążę nagrać, a jeszcze autobus zasłoni. Tutaj jest sklepik i zobaczcie jaka wystawka, powystawiane produkty, co można tutaj kupić. Idę po drodze, patrzę, panowie sobie coś tutaj nalewają do butelki. A więc co to jest, domówka jakaś domowa? A on mówi tak, mówi, rakija mówi, że domowa. On mówi próbuj, no to spróbuję. Mocna, ale to w ogóle nie czuć, żeby jakaś wódka była, tylko nawet coś owocowego. Podpytałem pana, ile jeszcze ona ma procent. Mówi, że 50. A jest dzisiaj trochę zimno, to mnie tak tutaj zaczęło grzać od razu w środku. Jestem na tym swoim ulubionym targowisku. Kurczę, dzisiaj to jeszcze mniej. Dzisiaj jest niedziela. To prawie większość pozamykane. Mam nadzieję, że jakieś jedzenia tam dalej będą otwarte. Kebaby, to z tego co wiem, to powinny być otwarte. Ale czy coś innego jeszcze tu będzie? Siedzą sobie dwie panie i piją piwko. Jedna w huście, druga w czapce, zimno jest. Jedna z knajpeczek już zamknięta. Widać, że tutaj stoły, no, nawet na łańcuchy zakładają. Widać tutaj, żeby nikt tego nie buchnął. Wczoraj w tej knajpeczce jadłem, ale dzisiaj też już zamknięta. Na kolację znowu będzie mięso z tego kończącego się kebaba. Tak, jem tutaj od razu, proszę bardzo. Frytki z mięsem i sałatą. Jak właściciel je kebaba, to znaczy, że ten kebab jest naprawdę dobry. Dobra, biorę się za jedzenie. I powiem wam, że jak spróbowałem tutaj mięsa u tego gościa, to mi tak posmakowało rano, że postanowiłem, że tutaj wrócę. Kolega w ofercie nie ma takiej pozycji, czyli taki kebab typowo na talerzu jak u nas. Ja powiedziałem mu, żeby mi zrobił bez placka, tylko frytki i mięso za 5 euro, czyli 20 zł. Założyłem kaptur, bo już zimno dzisiaj i trochę sobie też poczytałem na temat Bułgarii. I skąd te tutaj tureckie korzenie takie osmańskie u nich, a na tych terenach przez 500 lat było państwo osmańskie, czyli dzisiejsza Turcja. I to jest widoczne w całym mieście. Można zobaczyć meczety, które powstały właśnie w tamtym okresie. Można to zobaczyć w kuchni.
Można to zobaczyć w miksie ludzi, którzy tutaj też żyją. Jak się tak trochę podróżuje i wie, jak ludzie wyglądają w jakichś krajach, no to też można zobaczyć, jak to tutaj wygląda. My Polacy też mamy jakiś akcent, jeżeli chodzi o państwo osmańskie. Jak państwo osmańskie powiększało swoje terytoria i atakowało już nawet Wiedeń, czyli dość blisko Polski, no to wtedy król Sobieski, III Sobieski, wyruszył na odsiecz i polska husaria powstrzymała przed tym, jakby można nazwać to kolonizacja, to może nie, ale jakby powiększanie terenów dalej w stronę Polski. I z tego co wiem, że wtedy Austriacy nie byli jakoś bardzo wdzięczni później po tej wojnie, że Polacy pomogli im wygrać. Tak jak Imperium Osmańskie się rozpadło, tak inne kraje też, które były kiedyś mocarstwami, jakby upadły, czy Unie, które kiedyś istniały, nie istnieją już do tej pory, więc ja podejrzewam, że to są tylko moje takie domysły, że mocarstwem teraz są Stany Zjednoczone, więc Stany Zjednoczone pewnie przestaną być tym mocarstwem, bo są już dobrych kilkadziesiąt lat takim prawdziwym mocarstwem, którzy wyznaczają demokrację na świecie i podejrzewam, że też tak jak każda Unia na świecie padła, więc podejrzewam, że też w przyszłości i Unia Europejska padnie. Ja nie mówię tego z negatywnym wydźwiękiem do Unii Europejskiej, tylko chodzi mi o to, że pewnie będzie tak, jak było kiedyś, że te wszystkie Unie, bo zawsze to Unia, jak jest jakaś Unia, to później są jakieś przepisy i w końcu jakieś państwo nie wytrzymuje, później jakieś społeczeństwo się zaczyna tak wkurzać, że zaczyna tam coś się dziać i te rzeczy wszystkie się rozpadają. To nie jest odcinek polityczny. A na celowniku, nie wiem czy zauważyliście, ostatnio Chiny bardzo mocno gonią Stany Zjednoczone, więc nie wiem czy tutaj Chiny nie będą jakimś kolejnym mocarstwem po Stanach Zjednoczonych. Wystarczy tyle o geopolityce i ja, tak mi się wydaje, spadam powoli do domu. Jeszcze muszę sobie kupić coś na śniadanie, więc pewnie zaliczę jakiegoś Lidla, bo jutro o 7 mam autobus, więc muszę wstać też wcześniej przed 6, zrobić sobie jakieś śniadanie i ruszam na pieszo w sumie na przystanek autobusowy. Mam jakieś 20 minut, z tego co dobrze pamiętam. Ja już wracam powoli, ale jest na tyle zimno, że ja te łapy muszę chować w kieszeń. Ja się powoli szykuję na podróż 6-godzinną jutro z takim dojściem na stację, więc gotuję sobie jaja na podróż. Kupiłem w Lidlu. Tylko nie ma garka, więc muszę to ogarnąć jakoś w patelni. Pewnie nie będą całe zakryte, ale jakoś tam pewnie dojdą. Pranie też zrobione, teraz się to wszystko suszy na tym grzejniku. Przy okazji oglądam jakiś film i zajadam bułgarską kiełbę. Jest 9:25, doszliśmy do hotelu. Niestety nasz pokój jeszcze nie jest gotowy, więc nie możemy się zameldować. Są tam jeszcze goście z wczoraj. Także przebieramy się. Tata się przebiera, bo ja się przybrałam w sumie na lotnisku już w spódnicy. I idziemy, nie wiem, na miasto, usiąść gdzieś, coś zjeść, czegoś się napić. Strój przebrany, seven zaliczony, woda kupiona, wychodzimy na miasto. Tutaj przechodzimy właśnie nad kanałem. Panie sprzedają mięso, taki à la market, ale coś mało tych produktów. O, tutaj nudle są jakieś lokalne produkty, ale tak większość to pozamykana o tej godzinie. Ale duży waran płynie, przed chwilą schodził po ścianie, tylko usłyszałam takie pazurki. No i tutaj w wodzie go tak dobrze nie widać, ale naprawdę jest ogromny. My tu patrzymy na tego w wodzie, a widzicie tego tam na górze? Jak się czołga brzuchem po ziemi. A kolejny wychodzi z wody. Ja. Piękne przywitanie w Bangkoku. Proszę bardzo, kolejny waran na trasie, a tutaj przed nami piękny ptak. O, i też popis dał, super! Wychodzimy już z nad kanału, tata nie może wyjść z podziwu, jak te kable tutaj są połączone, skrzynki, wszystko luzem. No faktycznie, ja przestałam na to już zwracać uwagę, ale no, jest tutaj niezła mieszanka. Zaszliśmy do kolejnego Seven i kupujemy SIM-kartę 350 batów. Tu pan mi dał jeszcze taką turystyczną, ale tamte są o wiele droższe i limitowane, te podobno nielimitowane na 30 dni. Potrzebny paszport w oryginale. Pan zarejestrował, karta działa, 350 batów jak wspomniałam, czyli około 42 zł. Trafiliśmy jeszcze jak płynie statek kanałami. Tata się tu ze mnie śmieje i mnie poprawia, że to nie statek, a łódka. No, chyba normalne. No faktycznie, chyba ma rację, że to łódka. Dobra, idziemy dalej. A tutaj dystrybutor, podejrzewamy, że właśnie do tych łódeczek, które pływają tymi kanałami. Przechodziliśmy sobie obok straży i tata na to zwrócił uwagę. A co moją uwagę przykuło, to ten motor straży pożarnej. Pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj ma jakiś szlauf, gaśnicę zamontowaną. No i tak to wygląda, no świetna sprawa. I tym sposobem trafiliśmy do świątyni Golden Mount, do której już chciałam dawno temu przyjść, ale nie było nigdy okazji. Na terenie świątyni możecie wypożyczyć strój za 300 batów i zrobić sobie takie ładne zdjęcia. Doszliśmy do wejścia, 100 batów kosztuje wejście, otwarte od 7:30 do 7 wieczorem i do pokonania będzie 340
44 schody. A sobatów w dniu dzisiejszym to jest 11,80 w złotówkach. I pamiętajcie, jeśli przyjdziecie do świątyni, żeby odpowiednio się ubrać. O wow, ale pięknie. Ale zraszacz mnie zaatakował, nic nie widać. Na szczęście trzeba wszystkimi dzwonami zadzwonić, więc idziemy. Mamy kolejne dzwony. Wychodzimy już z świątyni, byliśmy 45 minut. Powiedz, to warto? 100 batów dobrze wydane? Warto, bardzo dobrze. Z świątyni prosto przyszliśmy do fortu, zobaczyć jak to wygląda. Został on zbudowany w 1783 roku, jeszcze za ramę pierwszego. Zielony. I kara za palenie 5000 batów. Tak, pamiętajcie, żeby tutaj nie palić. A co do palenia, to słyszałam, że też mocno łapią i kontrolują za te elektryczne papierosy, więc uważajcie i tak samo trzepią na przykład na skuterach, jak jedziecie Uberem, potrafią zatrzymać po prostu. No i nie dość, że płacicie, to jeszcze możecie sobie spędzić noc na komisariacie. Dookoła miasta zostało zbudowane 14 fortów, a ten jest jako jeden z nielicznych, który przetrwał do tej pory. Jak jesteście w pobliżu, to myślę, że naprawdę tutaj warto przyjść, choćby usiąść na chwilę i odpocząć. A tak dostarczają paczki w Tajlandii. Proszę bardzo, jak zapakowany skuter.
związane, wszystko się trzyma. Wróciliśmy do hotelu, zmęczenie nas dopadło. Mnie i tatę w sumie nie przespaliśmy nocy. Ostatnio się chwaliłam, że tak dobrze śpię w samolotach, a dzisiaj, nie wiem, z pół godziny może przespałam. Także tak, ale posiedzieliśmy chwilę i dostaliśmy pokój, więc idziemy się zameldować i nie wiem, czy nie będzie jakiejś drzemki zaraz. Pokój 1, 2, 4. Wejdźmy zobaczyć. Ulala! A, ja chyba kartę muszę wsadzić. Chwila. Wsadzimy kartę. Jest światło. Aha, zrobili upgrade. Proszę bardzo, na którym łóżku śpisz? Myślę, że na górze. Także tak, spory pokój, większy niż myślałam. Miało być chyba tylko jedno łóżko podwójne, więc połowa jakby tego pokoju. Ale tak, klimatyzacja jest. A tutaj, jak to się pyk. I prysznic, i kibelek. Też jest, więc elegancko, lustro i umywalka na zewnątrz, nawet suszarka do włosów. Super. Rozpakujemy się. Tata pyta, czy jeszcze do nas coś dołączy. Znaczy normalnie to by faktycznie to było możliwe. Ale pani powiedziała, że zrobiła nam upgrade. I będziemy sami w dwójkę w 4-osobowym pokoju. Więc do wyboru, proszę. A teraz koszta, bo to najważniejsza sprawa. 577 batów za nockę. Zostajemy tu 2 nocki. W złotówkach to jest 68 zł za noc. Jak weszliśmy o 13 do pokoju, to stwierdziłam, nie baba, ta drzemka musi być, bo już zwyczajnie wyszło. Teraz wyszliśmy, jest godzina 17. Plan Icon Siam i później ewentualnie jeszcze Chinatown. W Bangkoku niemal na każdym kroku można spotkać piękną świątynię. Tutaj mamy kolejne miejsce z pozostałościami po forcie. Od naszej ostatniej wizyty coś tutaj pozmieniali, bo wcześniej po prawej stronie sprzedawali bilety, teraz po lewej chyba jakiś remont tutaj był. Cena za pojedynczy bilet to jest 40 batów za łódkę turystyczną. Oczywiście pani mówi, że już te lokalne się skończyły, ale ładna pogoda, my chcemy jeszcze z tego skorzystać. Jejku, jak te panie tutaj krzyczą. Jedna przez drugą. Oto nie my jako jedyni tutaj czekamy. Kolejeczka i to ładna. Poczekaliśmy jakieś 10 minut i łódź podpłynęła. I chętnych, żeby tutaj na dole siedzieć, to nie ma. Wszyscy lecą na górę. Ja się wcale nie dziwię, że wszyscy idą na górę, bo tutaj najpiękniejsze widoki są. Piękne widoki będziemy mieć pod warunkiem, że ludzie tutaj ich nie zasłonią. No i niestety tutaj nam państwo zasłonili, ale wszyscy z tyłu też widzę się ustawiają, no bo ci, co tutaj stoją, to zasłaniają widoki. Wishes on satellites. Used to stay up at night, hoping one day that the stars would align. Left a trail of broken hearts, but you were different from the start. How you smiled when you said my name that night. It's like I dreamed you up inside my head. I thought the picture perfect love was only in friends. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed you up. Every layer of your soul. Jednak zmieniliśmy nasz plan, słońce już jest nisko, przepiękne jest teraz, więc jutro może pojedziemy do Icon Siam, a teraz już pójdziemy na Chinatown. Biorę kokosa, jest cold please. Tak, dużego poproszę, tak dokładnie. I w tym miejscu już nieraz brałam kokosa, a dzisiaj na naszej trasie w ogóle nie widziałam innego miejsca, w którym by sprzedawali, także biorę. Dawno nie piłam tak słodkiego kokosa. Udało nam się w końcu wyjść z tych uliczek, pogubiliśmy się tam. Właśnie w ciągu dnia są tam budy w tych małych uliczkach, a my szukaliśmy właśnie tej głównej ulicy. No i zaczynają się słodkości, owoce, pankejki, robale też. A kokos już tutaj 50 batów. Są i pierożki moje ulubione. Pan robi też, widzę, na patelni. Chcesz spróbować? Głodny? Nie, na razie, spokojnie. Tu pan zupkę robi. Też wygląda dobrze. Niam, niam, niam. Ja już to zgłodniałam. Muszę chyba gdzieś coś usiąść zjeść. Pani na świeżo robi tutaj mango sticky rice. I coś jest dla Marcinka, crispy pork za 100 batów. Ciekawa jaka porcja, pewnie jest 100 gramów. A, tu jest taki plaster po prostu, pewnie na plastry tną.
Nasza nowa wlepka z dumą wylądowała właśnie na Chinatown. Dawajcie znać, jak będziecie, czy nas znaleźliście. Owoce morza, krewetki w tempurze. Taty zaciekawiła restauracja z gwiazdką Michelin, czyli z oznaką, bo tutaj to nie wiem, jak to do końca jest. No i zastanawiamy się, czy wejść, czy nie. Mają jakieś nudle, zupkę, jakieś specjały crispy porka. Chodziliśmy i u mnie padł wybór na kurczaka z bazylią, jajkiem, czyli takie standard i ryżem. Tata sobie wziął makaron z wieprzowiną. Smacznego! I takie całe danie kosztuje 85 batów, bez jajka 70 batów, czyli z jajkiem cała porcja kosztuje na dzień dzisiejszy niecałe 10 zł. Podjedliśmy, zadowoleni, bo smakowało, to idziemy dalej. Taki tutaj ruch, że policja kieruje właśnie ruchem. No nic dziwnego, bo turystów jest mnóstwo naprawdę i tutaj jest problem, żeby przejść na pasach. Jesteśmy teraz w alejce, ojejku, jak to głośno, owoców morza. Patrzcie, jak pięknie gotuje się tutaj lobster. Tutaj mamy kokosa po 60 batów, ale ten wygląda na większego i tak samo sok z granata. Wracamy już do domu i tutaj panowie robią instalację, nie wiem, czy to kabel od internetu, czy od prądu, w każdym razie walczą. Wróciliśmy już do domu, na liczniku mamy 14,5 kilometra zrobione, także kawał dobrej roboty. Tato, jestem z Ciebie dumna, ja nie wiem, kiedy Ty tyle przeszedłeś. I w ogóle, że Ty dzisiaj żyjesz po tej podróży, Ja już tu ledwo daję, a tata mówi... bardzo, lecimy następne 14. No, tata jeszcze chce na miasto wyjść, a ja tu już mówię, dobra, idź, ja zostaję. Ja nie wiem, ja potrzebuję odpocząć. Także tak, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!